Cześć, w ostatni weekend wybrałem się do Wiednia, gdzie chciałem zwiedzić tamtejsze Muzeum Techniki, a przede wszystkim dział poświęcony odkurzaczom i innym urządzeniom powszechnego użytku. Faktycznie odkurzaczy jest tam całkiem sporo, a ekspozycja zbudowana jest na podobnej zasadzie jak wystawa w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, którą oglądaliśmy rok temu, od pierwszych trzepaczek, miotełek i odkurzaczy pneumatycznych napędzanych ręcznie. Są oczywiście wczesne modele elektryczne, niektóre o bardzo ciekawych konstrukcjach, aż po urządzenia współczesne. Jest sporo modeli znanych choćby z tego kanału, ale także wiele na przykład austriackich odkurzaczy, których u nas praktycznie się nie spotyka, czyli taka chronologiczna prezentacja różnych pomysłów na odkurzacze na przestrzeni dziesięcioleci. Samo Muzeum Techniki znajduje się w budynku ukończonym na cele muzealne w 1918 roku. Żeby obejrzeć całe zbiory, trzeba by spędzić tutaj praktycznie cały dzień, a ja miałem do dyspozycji tylko około 2 godzin i skupiłem się tylko na dziale poświęconym technice codziennej. Alltag, eine Gebrauchsanweisung, to coś w rodzaju instrukcja obsługi codzienności. Ale wróćmy do naszych odkurzaczy. Na samej górze po prawej stronie przed witryną niemiecki odkurzacz mechaniczny, o ile wiem, z fabryki w Magdeburgu z początku XX wieku, a poniżej już w witrynie ten duży drewniany odkurzacz Perfekt z około 1905 roku. Obok niego z zewnętrznym workiem na kurz malutki ręczny odkurzaczek Tornado z lat 30. Na półce niżej z dużymi kołami odkurzacz Gullivecze, o którym nic więcej w opisie nie znalazłem. Pod spodem trzepaczki, szczotki i 2 mechaniczne ręczne odkurzacze z lat 1910 i 1911 i na samym dole ten wyglądający trochę jak kosiarka do trawy odkurzacz napędzany ręcznie z około 1900 roku. Niestety tutaj także brak szerszego opisu o producencie czy pochodzeniu. To jest może trochę wada tej ekspozycji, że opisy nie są zbyt szczegółowe, chociaż tutaj na zbiorniku na pył widać nawet jakąś plakietkę. A obok chyba austriacki odkurzacz kubełkowy Elektor z 1910 roku. Możemy jeszcze raz wrócić do odkurzacza Gullivecze. Bardzo ciekawa konstrukcja. Nic więcej o tych odkurzaczach nie znalazłem. Obok wspomniany już odkurzaczyk ręczny Tornado, a na górze po prawej także odkurzacz Tornado, ale na płozach. A obok niego ten wyglądający jak butelka na kołach to produkowany w Wiedniu odkurzacz o śmiesznej nazwie Elektor Bonzo z lat 1930. A przed gablotą zawieszony jest jeszcze ten niesamowity przedwojenny niemiecki odkurzacz Fulgura. Po lewej stronie od odkurzacza Fulgura na górze w witrynie odkurzacz Progress 5, bardzo podobny do niemieckich odkurzaczy Omega i do pierwszych polskich powojennych odkurzaczy z Rzeszowa. Na środku na półeczce ten czerwony na kołach to odkurzacz Zick-Zack. Mogę go wam pokazać w zbliżeniu. Niestety więcej w opisie o nim nie ma. Po lewej od niego odkurzacz Vorwerk Kobold na drążku, a obok Hoover Dastet. Pomiędzy Gullivecze a odkurzaczem Zick-Zack stoi ręczny odkurzacz Zaugling z Berlina, poniżej też ręczny odkurzacz Siemens Protos Rapid z 1936 roku. Oglądaliśmy taki na kanale. A na podłodze z tym brązowym workiem odkurzacz AEG Vampyr z 1933 roku i obok niego też dobry znajomy z tego kanału, czyli odkurzacz Electrolux 12 z lat 1930. W walizeczce odkurzacz, który chyba w ogóle nie jest podpisany, nie wiem czy to nie Electrolux, obok wspomniany już Zaugling Junior z lat 30. Odkurzacz Hoover Dastet już na kanale oglądaliśmy. Chyba muzeum, tak jak ja, miało problem z dokładnym datowaniem, bo podpisany jest tylko z połowy XX wieku, a obok po prawej Vorwerk Kobold. Na górze po prawej ten zielony odkurzacz Luxus Ultra z 1948 roku, czerwony austriacki Volksstaubsauger z lat 50. Bardzo podobny model tego samego dnia znalazłem z ogłoszenia i będzie o nim pewnie najbliższy odcinek. Po lewej na drążku AEG Vampirette, bardzo ładny odkurzacz, a na dole ten zielony to austriacki popularny model Arieli. Taki też na pewno zdobędę do dokładnego obejrzenia na kanale. Ten z workiem na zewnątrz na podłodze to Goblin, to czerwone wiaderko to Siemens Super. Jeszcze raz odkurzacz Arieli, to bardzo popularny austriacki model, dość często można je jeszcze znaleźć w ogłoszeniach. Podczas następnego wyjazdu do Austrii postaram się taki kupić i pokazać. Natomiast tak jak wspominałem, teraz kupiłem podobny do tego Volksstaubsauger, tylko że zielony, także jeden z popularnych austriackich odkurzaczy połowy XX wieku. Na górze po prawej odkurzacz Turbator, chociaż wygląda jak Electrolux 5, natomiast fajna rzecz stoi po lewej, wygląda jak radziecka czajka, ale to holenderski RS, właśnie na jego podstawie w Moskwie produkowano stare czajki. Zawsze chciałem go zobaczyć i wreszcie tutaj się udało.
Poniżej czeska eksportowa wersja odkurzaczy standard, czyli Tiger 808, co ciekawe tutaj podpisane jako Tiger Bob, nigdy takiego określenia prawdę mówiąc nie słyszałem. Pod nim ten szary odkurzacz Prezydent, na dole odkurzacz Houseboy, ostatnio w Austrii także widziałem kilka takich w ogłoszeniach. Jeszcze raz może z innej perspektywy, na górze podobny do czajki odkurzacz RS, po prawej austriacki Volksstaubsauger, po lewej czechosłowacki Tiger, jeszcze raz Prezydent i jeszcze raz odkurzacz Houseboy, wszystko to lata 50. I z drążkiem AEG Vampirette, bardzo ładny odkurzacz, którego szukam. I strasznie fajny Philips, taka mała beczułka na kółeczkach, ostatnio także widziałem w Austrii ogłoszenie o sprzedaży dokładnie takiego samego Philipsa. No i jeszcze raz kubełkowy Siemens z doczepianymi kółeczkami i ponownie odkurzacz Goblin, a za nim Electrolux 12. Na górze przed witryną wisi jeszcze dość rzadko spotykany odkurzacz Hoover, trochę szkoda, że nie widać go w całości. Kolejny austriacki odkurzacz z lat 50., tym razem marki Payer. Prawie taki już miałem tym razem, ale może odbiorę go przy kolejnym wyjeździe. Odkurzacz Electrolux 730, mam taki wypożyczony od Jacka, niedługo go obejrzymy, a obok odkurzacz, który wygląda trochę jak nowsza wersja EEG Vampirette, ale to akurat jest model Miele. Odkurzacz podpisany jako ZA78, nie wiem, trochę wygląda jako Mega lub AKA z NRD, a na dole austriacki Famulus z lat 70. My oglądaliśmy na kanale starszy model Famulusa z lat 50. Pozostałe odkurzacze w gablocie to już modele z lat 80., 90. po w miarę współczesne. Ogólnie rzecz biorąc bardzo ciekawa ekspozycja zbudowana wokół prezentacji rozwoju konstrukcji odkurzaczy od początku XX wieku. Ale to jeszcze nie wszystko, bo odkurzacze znalazłem też w innych częściach zbiorów muzealnych, na przykład w tej witrynie prezentującej typowe, zresztą niezwykle ciekawe wyposażenie gospodarstwa domowego lat 20. i 30. Tutaj znajduje się wspaniale zachowany odkurzacz Electrostar. Na tym kanale mamy do obejrzenia mniejszą wersję z lat 50. odkurzacza ręcznego Starboy. I jeszcze jeden odkurzacz, na który trafiłem w części poświęconej suszarkom do włosów. Piękny odkurzacz Santo z początku XX wieku z zabawnym dopiskiem, opatentowany we wszystkich kulturalnych krajach. Tutaj przypomina o tym, że odkurzacze początkowo służyły także w roli suszarek do włosów. Była o tym zresztą mowa także na wystawie właśnie suszarek do włosów w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie wiosną 24 roku. O tej części poświęconej suszarkom postaram się zrobić oddzielny krótki filmik, bo jest ona także bardzo, bardzo ciekawa. A jeżeli chodzi o odkurzacze, to w muzeum można zobaczyć także eksponaty może już nie prywatnej techniki domowej, ale przykłady walki z kurzem na skalę przemysłową, jak choćby ten odkurzacz centralny, który zamontowany już na etapie budowy w 1914 roku służył właśnie w gmachu Muzeum Techniki w Wiedniu do odkurzania sal wystawowych i pewnie też do odkurzania eksponatów, a dzisiaj sam pełni służbę w tym samym budynku, ale już w roli eksponatu muzealnego. Warto zwrócić uwagę także na silnik, którym ten odkurzacz był napędzany. Są tutaj także urządzenia służące do filtrowania powietrza w pomieszczeniach, między innymi po lewej stronie taki aparat Richtera do nawilżania powietrza z końca XIX wieku. To jest wentylator napędzany ręcznie przy pomocy korby, podłączony do systemu rur, umożliwiał przepływ powietrza w zapylonych pomieszczeniach. Tutaj mamy przykład dawnej tokarki z odciągiem powietrza zapylonego resztkami obrabianego materiału. A to już różne okulary ochronne, maseczki, środki ochrony przed kurzem i pyłem stosowane na przykład w warsztatach czy fabrykach. Tyle mogłem Wam dzisiaj szybko i w skrócie pokazać, jeżeli chodzi o prezentację historii odkurzaczy w Muzeum Techniki w Wiedniu. Oczywiście najlepiej po prostu tutaj przyjechać i wszystko sobie spokojnie obejrzeć. Ja w oddzielnych filmach pokażę Wam jeszcze na przykład pralki, suszarki czy grzejniki, no ale podczas wizyty w muzeum nie zwiedzałem na przykład całej wystawy samochodów i innych pojazdów, także ja na pewno jeszcze się tutaj wybiorę, bo jest tutaj bardzo, bardzo dużo do zobaczenia.